Przez długi czas wielu ludzi wierzyło, że rozwój nauki doprowadzi do całkowitego wykluczenia Boga z obrazu świata. Zakładano, że kiedy poznamy wszystkie prawa fizyki, wszystkie mechanizmy życia i kosmosu, nie będzie już miejsca na wiarę. Bóg miał być jedynie łataniem dziur w ludzkiej niewiedzy, a wraz z rozwojem wiedzy zniknąć. Tymczasem stało się coś odwrotnego. Nauka rzeczywiście dokonała ogromnych postępów. Odkryła DNA, opisała budowę atomu, zajrzała w najdalsze zakątki kosmosu. Ale zamiast zamykać pytania, otwierała coraz to nowe. Zamiast dawać ostateczne odpowiedzi, pokazywała jeszcze większe tajemnice. W świetle fizyki kwantowej materia nie jest twardą substancją, lecz konfiguracją informacji w przestrzeni. Cząstki elementarne istnieją jako prawdopodobieństwa opisane funkcją falową, a ich realność pojawia się dopiero w akcie obserwacji. To prowadzi do wniosku, że wszechświat bardziej przypomina kosmiczny zapis informacji niż materialny mechanizm. Mechanika kwantowa uświadomiła nam więc, że u podstaw rzeczywistości nie ma namacalnej materii, lecz prawdopodobieństwo i informacja. A przecież już święty Jan pisał na początku Ewangelii. Na początku było słowo, logos. Logos, czyli rozum, sens, informacja. Współczesna fizyka dochodzi do tego, że fundamentem świata jest coś niematerialnego, a Pismo Święte od dawna wskazuje na słowo jako źródło wszystkiego. Nauka mówi, wszechświat miał początek. Biblia od wieków mówi to samo, ale idzie dalej, wskazując, że za tym początkiem stoi ktoś, a nie ślepy przypadek. Widać tu pewien paradoks. Im więcej odkrywamy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak mało wiemy. Dawniej sądzono, że nauka wyeliminuje pytania o Boga. Dziś coraz częściej okazuje się, że to właśnie nauka je stawia. Skąd bierze się porządek wszechświata? Dlaczego prawa fizyki są tak precyzyjnie dostrojone do istnienia życia? Skąd pochodzi informacja, która organizuje materię? Wiara i nauka nie muszą się więc zwalczać. Wręcz przeciwnie, mogą się spotykać i wzajemnie ubogacać. Nauka mówi nam, jak działa świat. Teologia odpowiada na pytanie, dlaczego on w ogóle istnieje. Dlatego zamiast lękać się nauki, możemy patrzeć na nią jak na drogę, która prowadzi nas ku coraz głębszemu zachwytowi nad Stwórcą. Każdy nowy teleskop, każde odkrycie w laboratorium, każdy nowy wzór fizyczny nie zamyka nas w świecie materii, ale otwiera na większe pytania. Pytania, które od wieków stawia Pismo Święte i na które ostateczną odpowiedzią jest sam Bóg.